Jak rzucić gołym okiem na DNA? Do eksperymentu potrzebujesz wodę, sól, płyn do mycia naczyń, barwnik do ciast, alkohol, 2 szklanki, łyżka barowa opcjonalna. No i oczywiście DNA. Skąd je wziąć? Twoje ciało jest zbudowane z tkanek. Tkanki są zbudowane z komórek, a wewnątrz każdej komórki znajduje się m.in. jądro, a w jądrze m.in. znajdują się chromosomy. Ten znajomy kształt chromosom przybiera tylko podczas podziału komórki. Normalnie wygląda mniej więcej tak. Może lepiej zacznijmy jednak od drugiej strony. Kiedy słyszysz DNA, masz na myśli tą skręconą drabinkę, która jest 8000 razy cieńsza od ludzkiego włosa, a której niemal 2 metry znajdują się we wnętrzu prawie każdej komórki twojego ciała. To DNA jest nawinięte na histony. Te koraliki są ciasno upakowane i dalej poskładane na rusztowaniach białkowych. Tak skompresowane DNA nazywa się chromatyną i jest 25 razy węższe od ludzkiego włosa. Z niej zrobione są chromosomy i w tą właśnie chromatynę będziemy rzucać okiem gołym. No to zaczynamy. Szklanka, woda, sól i bełt. Na zdrowie. Żartuję. Nie pijemy tej solanki, tylko opłukamy nią usta. Tym sposobem pobieramy własne komórki, jak również bakterii, które żyją w naszej jamie i z których to komórek wyciągniemy tą chromatynę. Wypluj próbkę do szklanki. Upewnij się, czy nie wyplułeś zęba. Dodajemy kilka kropli płynu do mycia naczyń, który rozpuści otoczkę jądrową i błonę komórkową, które są zbudowane z lipidów, to znaczy tłuszczy. Zabełtaj tę solną prwocinę, ale delikatnie. Chcesz uniknąć piany. Dobra, teraz się temu dokładnie przyjrzyj. Nic nie widać? No to dlatego, że chromatyna jest rozpuszczona w wodzie. Teraz wykorzystamy magię elektrodynamiki kwantowej, ale najpierw pozbądź się resztki solanki. I przepuść sobie mordę, bo ci pewnie słono. Dobra. Ja nalewam spirytusu, ale może być jakikolwiek alkohol. Teraz barwnik do ciast i bełt. Z jakiejś przyczyny ten barwnik nie rozpuścił się całkowicie i uformowały się małe granulki, ale jak się okazało, to nawet lepiej. Zabarwioną wódę lejemy delikatnie do szklanki z prwociną, żeby powstała warstwa. Jak nie masz łyżki barowej, to po prostu przechyl szklankę i lej po ściance. No, tak to ma wyglądać. Daj jej chwilę, żeby rozpuszczona w wodzie chromatyna wytrąciła się w warstwie alkoholu, gdzie dzięki barwnikowi będzie ją można łatwiej dostrzec. No i voilà! DNA gołym okiem. Wiem, że miało być gołym okiem, ale nie mogłem się powstrzymać i zerknąłem przez lupę. Kto by pomyślał? Taki miernie wyglądający szpik, a zawiera przepis i instrukcję, jak zbudować ciebie i mnie. I wszystko inne, co jest żywe, co żyje. Kto by pomyślał?